Przykładem drzewa, które jest dowodem na to, że klimat się zmienia, ociepla, jest na przykład cis. Jest to drzewo, które przez dziesiątki, a może i nawet 100-150 lat w ogóle się nie odnawiało w Polsce. Teraz obserwujemy, przynajmniej od kilkunastu lat, taką tendencję, że wokół cisów widzimy siewki. Widać, że jest cieplej. Kiedyś było za zimno na to, żeby cis mógł wykiełkować, a teraz klimat mu sprzyja. Problem zmian klimatycznych to jest kwestia tego, że żyjemy w miastach, gdzie większość powierzchni terenu jest szczelna, jest zabudowana. Nie ma wody. Ta woda jest szybko odprowadzana do kanalizacji. Powietrze w miastach jest suche i przez to bardzo niekorzystne dla naszego zdrowia. Jak przeciwdziałać tej wyspy ciepła, która powoduje to, że gorące powietrze gromadzi się w centrum miasta i powoduje też utrzymywanie się pyłów, utrzymywanie się ozonu w powietrzu, smog. Rośliny transpirują, wydzielają z siebie po prostu wilgoć, która zmienia mikroklimat na korzystniejszy dla nas. I dlatego ta zieleń jest w mieście potrzebna. Są różnego rodzaju na świecie przykłady regulacji prawnych, które powodują, że ta zieleń jest wprowadzana w sposób możliwie szeroki do miast. To są takie wymogi architektoniczne, które mówią, że na pewnych terenach pewien procent powierzchni powinien być zachowany jako czynny biologicznie. Bardzo korzystnie byłoby, gdzie tylko możliwe, zakładać zielone dachy, czy też zielone ściany. Trudno mówić tu o zielonych dachach, bo to jest kosztowne. Niestety każdy zielony dach, prawie że każdy, wymaga nawadniania. Tam, gdzie nie stać nas na podlewanie, zróbmy przynajmniej ogród na dachu z rozchodników. To zawsze będzie obniżać temperaturę powietrza w centrum miasta. Natomiast ściana obsadzona pnączami latem jest o wiele chłodniejsza, nie nagrzewa się, bo całą temperaturę przejmuje nam pnącze. Natomiast zimą, kiedy chcemy, żeby ta ściana była cieplejsza, liście takich pnączy opadają i wtedy ta ściana jest nagrzewana. To poprawia nam bilans cieplny budynków. I to jest naprawdę kierunek, w którym warto iść. Bardzo korzystne dla naszej przyrody jest stosowanie roślin rodzimych. Niestety zwykle jest tak, że te rośliny, które są szczególnie odporne na suszę, na te warunki zmian klimatycznych, to nie są nasze rośliny rodzime. Jak Państwo tu widzicie, wokół też są takie pola obsadzone trawami. Większość z tych traw to są trawy nasze rodzime. Wydmuchrzyca piaskowa, ta, która daje tak ładny niebieski kolor, to jest gatunek nasz, rodzimy. Co prawda typowy dla wydm, terenów piaszczystych, ale w miastach sobie bardzo dobrze radzi. I teraz trzeba sadzić rośliny, które właśnie będą nam gromadzić w takich miejscach wodę, będą ją potem oddawać do powietrza i w ten sposób łagodzić ten nasz klimat.